Czyżby to dochodziła godzina 10? No tak, odpalamy i my furę. Proszę Państwa. Odpalamy furę. Moin. Moin. Hast du bitte Licht an? Sorry? Hast du bitte Licht an? A, Licht an, ja, bitte. Jest 11, już wykręcona się udała. Dzisiaj kulturalnie, pięknie. Karakan, ja już Ciebie wieki nie widziałam, ani nie słyszałam. A Ty też jesteś, siemanko, wszystkiego dobrego wam wszystkim nowego roku. No, dzięki, widzisz, ja Artura dzisiaj wygryzłam. No właśnie widzę, kurwa, to nie Artur, kurwa. No i dzień dobry, pora ruszać. Widzicie, ile ja widzę w lusterku? Tyle widzę w lusterku z tym konkretnym modelem śmigła. Takie mają stojaki. Wystaje tylko z 30 centów, ale zasłania wszystko. W końcu w lewym lusterku. Z całej strony tak wystaje. No dobra, gdzie tu się koguty włączają? Tutaj. Rada. No i elegancko. Czekamy do 22. Ruszamy z Cuxhaven, proszę Państwa. 27 do 7, do 2 i później zjeżdżamy na 14. Gdzieś tam na 14 będziemy zjeżdżać na pauzę. Także jakby co, to ja. Kurwa, tak z Jarkiem gadaliśmy, bo ma nasz najszybszy samochód, nie? To może kurwa by pierwszy poleciał po prostu i chce już polecić tam, wiesz, kurwa robić czystkę na tym, na Drajchowa, nie? A my sobie dojedziemy szybko. No spoko. I wait for someone to save. I wanna tell you something new. You drove us over. Wszystko gotowe? Gotowe. Także dobry wieczór, godzina 22 wybiła za 10 minut, albo 5 i startujemy. Za kierownicą oczywiście ja. Dzisiaj wyjątkowo w wersji Volvo 4-osiowej. Wiecie, że normalnie jeżdżę 3-osiowym. Teraz jestem na zastępstwie za kolegą śmigło, ma 54 metry. Także zestaw tam łącznie ma, to jest 4-ośka. Wiecie, że nawet nie popatrzyłam zezwolenia, ile dokładnie ma ten zestaw. Później popatrzę i Wam powiem, ale jakieś tam 60 metrów plus minus. A to już nie ma takiego większego znaczenia, czy to jest 58 czy 60 tak naprawdę. Więc dzisiaj próbuję ustawić kamerę. A ten mówił przed świętami, tutaj jak był, to ci 60 aut wyjeżdżało, nie? Dzisiaj spróbuję ustawić kamerę tak, że będziecie widzieć mój punkt widzenia. Nie pytajcie, jak to zrobiłam. Kolego Stoki, tam masz walecie na tablicy, bo ci cały czas świeci. A dobra, teraz jeszcze zrobimy poziom jazdy. Wyłączę to tam. Delikatnie tak parę LEDów jeszcze świeci. Bardzo sama obecówka, znam ten ból, kiedyś też taki To jest pilot do sterowania ogólnie wieloma rzeczami, ale ja akurat ustawiałam poziom jazdy. Taki standardowy. Bo lubię ten pilot, wiecie? Jesteś w aucie? Jestem, no. Dobra. I co? Jak Wam się podoba? Ale ja. Teraz się mało obraca ze mną, ale dobra. Pas zapięty. Ale jako za to... Chcieliście też zarezerwować sobie parking, tylko trzeba zapłacić, nie? Przyjedzie kurwa tam autobanmajstera, opachuje i tyle, da się, tylko trzeba parę euro zapłacić. Gdybyś mnie policjant to za to opierdalał, chcieliśmy wjechać, a był zarezerwowany i mówi, jak wpłacicie 800 euro, to możecie stać kurwa całą dobę. Jeszcze fotel próbuję sobie ustawić. Tak jest. I dzisiaj jesteście kierowcami gabarytu. Także się zapoznajcie ze swoją kabiną. Skąd my będziemy gdzieś druga w nocy, nie na żadnym. Plan w ogóle wygląda do tego Zgórzelca. Na Zwierowskiej, bo tak, siedzę Drajchowkę na 14, a jutro dalej. No dobra. Następnym razem będę kręcić z głowy. Wezmę sobie tą opaskę, tak żeby miała kamerę na głowie, będziecie lepiej obracać. No ale nic, tak też jest ok, nie? 360 km. Jest ok. 10. Nie
mocno świeci, ale na tym obiektywie tego nie widać. Do Hamburga idzie teraz, nie? Jedziemy jedynką do Hamburga i potem na 7 na dół. No nie, jedziemy turecką 7 do 7. No widzisz. Nie, bo raz... Fajnie, że włączyłam nagrywanie, no ale nic, dobra, ruszamy ogólnie w skrócie. Także lecimy. Lecimy z Cuxhaven. My zostajemy tu na piątce, czy przechodzimy na jakieś inne, jak to te manewry będą? Na piątce, tam że z tyłu sobie przejdą na inny kanał. Dobra, my zostajemy na piątce. No my na trójkę jedziemy krzywu. No dobra. To od razu idziemy, czy zostajemy jeszcze? Dawaj od razu, później na banie się da znowu z powrotem. Tu dużo manewrów nie ma. A mój pilot, jak ty masz na imię w ogóle? Damian? Powtórz. Damian? Damian, okej, chodź na 7. Ten? Ja też. Widzicie coś w lustrze? Chyba nie bardzo. Ten obiektyw kiepsko widzi w lustrze. O, tak, Volvo się tak okazujemy. A, tutaj skrzyżowanie no, zawsze było łatwe do wychodzenia, nawet z tymi śmigłami V126, które miały 62 metry, zestawiam 66, ale przyznam wam się szczerze do tego, że ten ciągnik jest jednak czteroosiowy, troszeczkę inaczej się łamie, bo już jest dłuższy, w innym miejscu na serwo. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Może jakoś to wejdzie, nie? Najwyżej się dosteruje, no głupie by było, ale... Tutaj, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, problemem są znaki po prawej. Nie po lewej, tylko po prawej. Także widzicie, trzeba się stosunkowo mocno trzymać lewej. Dobrze widać, że w lewej nie mamy nic, tylko z prawej ten ustąpi, tam jakiś sygnalizator chyba, tak? Tak, i barierka jeszcze jest. To w porządku. Ale pilot na wszelki wypadek przygotuje. W razie czego, ale go kładę tu. No i patrzmy, obserwujmy, jak to się wchodzi. Jak to mi będzie wchodzić, jak to doginać, jak to dołamywać, w którym momencie. Widzicie? Teraz tak podłamuję i prostuję. Pięknie, jedziemy. I podłamuję i teraz mi zawinie. Prawo już tutaj bezpiecznie minięte wszystko. I tam już będzie. Jeszcze dołamię. W lewej pierwsza oś po zielonym idzie. O. Sygnalizatora bezpiecznie z lewej. Jedziemy, cały czas jedziemy. I weszło. I dalej ogień. Tu zgaszę światło, wiecie, żeby mnie nie raziło. I teraz tutaj już nie ma niczego specjalnego tak naprawdę. Wyjazd z Cuxhaven jest super łatwy. Ale jak to zawsze, lepiej to robić wolniej. Ja to zawsze jestem tak wolna, że oni przyjadą, ja dopiero jadę. Ja to z kolei jestem za wolna. No ale najważniejsze jest to, że nie robię uszkodzeń. O! Przejazd przez środek? Wow! Nie było. Oczywiście pięknie, ładnie, miejsca dużo. Kurde, ja tu ostatnim razem jechałam, to się dookoła jeździło. Chyba nie, albo mi się zdaje? Powiem ci, że ja tu chyba ostatnie 2 lata temu wyjeżdżałem ze śmigłem, także nie pamiętam. No ja właśnie też, ale zdaje mi się, że tutaj tak czy tak było łatwo, ale jakoś tak inaczej mi się zdaje. Oj, gaz. Ej, no w zasadzie to człowiek nie jeździ na stop, to pozapomina, nie? No, dokładnie. Dobra, to co, wracamy na główny. Idziemy. No my tu nie mamy nic, tam Iwona trochę została z tyłu, a my tu nie mamy żadnych. Nie wiem, jak tam mam wygodnie, jednym, dwoma.
Na razie jak nie ma nic, to idziemy dwoma. Jak będą jakieś złówki, to nie wstaniemy. No dobra. No ja jestem. Więcej trochę tak po linii? To jestem, przyklejimy do środka, zobaczymy jak to idzie, co? Jest okej, tak w miarę idzie, no. Ja nie sterowałam, to ja nie potrzebuję. To szybko to już nic nie przerobię. Nie wyłączam pilota, najwyżej jak będzie jakieś wędka albo coś, to się przesteruje trochę. Nie, w porządku, jest w porządku, źle nie idzie. No i proszę Państwa, zjeżdżamy na dwójkę siódemki. Czysto, dwa pasy. Tutaj jest dosyć ciasny Kreuz. Pomiemy się na prawą stronę, więc w prawym lusterku niestety, ale to raczej nic nie zobaczycie. Teraz się zrobi. To się to robi powolutku. To widzicie, jak tam kolega będzie schodził. Na dół. Dobra, teraz my dajemy. Teraz my dajemy. Powinno to wejść, aczkolwiek już tak dawno nie jeździłam tym. Tutaj też, że nie wiem, czy wyjdzie, czy się uda, czy nie. Na wszelki wypadek pilot do ręki. To nasza kolej. Powoli, bo tu z prawej się robi czas. No, dawaj, jedziemy. Idzie nad Pachołkiem. I co, bezpiecznie jedziemy. Jest tutaj cały czas około metra do barierki z prawej. Jedynie gabaretką szturchamy niektóre te białe pingwinki. Teraz mamy tylko 20 do bariery, powoli, jedziemy. Powoli, stop, bo tu mamy stop. Tą rowerówką mamy dosłownie 5 centów do bariery, musielibyśmy coś do lewa dać. Ona nam musi faktycznie uciekać do prawej, wiesz? Prawy raz. Ja, już odchodzi, jest ładnie. I dwa razy. Możemy ją szczelić teraz troszkę do prawej z powrotem, Iwona.
Jedę po linii krzyżów? No, troszeczkę do lewa minimalnie, ucieka. Jedziemy, tak jak idziesz. Mówcie sobie, jest okej. O, to. Tak jest. Daj se 2. Daj se Paweł 2, pójdziemy se 2. Póki co jest dobrze, z lewej mamy tutaj ponad metę. Gotówka czysta, idziemy. Teraz tu do linii przytulam. Do prawej musimy dać, bo bardzo dużo ucieka do lewej. Dawaj, jeszcze do prawej, jeszcze do prawej. Jeszcze to jest metal, jeszcze do prawej musisz. Kurde. No, mam na linii. Jeszcze zaraz zobaczymy, wiesz, bo tutaj takie już fale się zaczynają. Obejdźmy tu na prostą za tym, za zjazdem, to będziemy dokładnie wiedzieć. Tak, za tą lodówką poszła pierwszy pasek mam. Przerywanej idzie. Pierwszy pasek na razie tylko pierwszy pasek. Czyli nam to równo szło dalej, tak? Przy linii. A tak, równo szło, fajnie szło, tak jak koń. Musimy puścić lodówkę na holenderskich blachach i wtedy będę miał 2. Dawaj. Tak, jesteś na linii, Iwona? Tak chyba musimy stać. Z prawej jest bezpiecznie, z lewej też. No to stoimy. No niestety, panowie, pomóc wam pan coś? No to teraz w ramach oczekiwania troszeczkę Wam poopowiadam. Po pierwsze, dlaczego stoimy na pasie zjazdowym?
odpowiedź jest prosta, ponieważ ta część parkingu, którą my nazywamy szwerpasem, czyli część parkingu zarezerwowana dla transportu specjalistycznego, jest zajęta przez standardowe ciężarówki. Ciężarówki, które nie mają prawa stać na tym miejscu, ale w związku z tym, że parkingi w całych Niemczech są tak bardzo przeładowane, że kierowcy muszą stawać w miejscach, w których nie powinni stawać. I tak samo jest w tym przypadku. Stają na własne ryzyko. Wjeżdżają tak jakby, można to porównać do parkowania na kopercie dla niepełnosprawnych. Wiadomo, że nie mogą, ale nie mają innej opcji, więc tam zajeżdżają. I jeżeli się zdarzy, że przyjeżdża zestaw ponadnormatywny, który ma zezwolenie, które uprawnia go do stawania na tym miejscu właśnie dla gabarytów, to ma prawo wyprosić tego kierowcę. Wiadomo, że to się wiąże z jakimiś nerwami i problemami dla tego kierowcy, który musi odjechać, bo musi zerwać pauzę, ale niestety my nie mamy innej opcji. Oni mają jeszcze jakieś tam dodatkowe opcje zjeżdżania na autohofy, które też są przeładowane oczywiście, ale mogą zjeżdżać. My z trasy, która jest wyznaczona w zezwoleniu, nie możemy zjeżdżać. Nigdy, przenigdy w życiu. Więc dlatego robimy jak robimy. Ja jestem w ostatnim zestawie, więc siedzę sobie po prostu w aucie i czekam, aż chłopaki zrobią porządek z przodu. Z przodu jest kilku pilotów, kilku kierowców, więc jest tam tyle już osób, że naprawdę kolejnej osoby dodatkowej nie trzeba, ale jak jeżdżę czasami w środku, czy jak zdarzy mi się jechać pierwszej, to wiadomo, że to jestem ja ta pierwsza do budzenia i wypraszania kierowców ze szwerpasa. Dlaczego na przykład żaden pilot z przodu nie pojedzie i nie zrobi tego wcześniej? Bo nie ma takich dodatkowych pilotów. Pilotów jest w konwoju tyle, ile określa zezwolenie. Wszystko w Niemczech, jeżeli chodzi o Niemcy, wszystko jest określone i zapisane w zezwoleniu i wszystko jest jak trzeba, ale widzicie, jest jak jest. Autostrady, a szczególnie parkingi są przeładowane, i w związku z tym każdy ma problem, żeby sobie zjechać. My próbujemy tą kwestię zaparkowania skrócić zawsze do minimum, dlatego też tak szybko zawsze ponaglamy kierowców, żeby jak najszybciej wyjechali z tego miejsca, żebyśmy mogli jak najszybciej zjechać z autostrady, bo zwróćcie uwagę, jak bardzo jest to niebezpieczna sytuacja. I niestety, jeżeli zdarzają się jakieś wypadki z udziałem gabarytów, to właśnie zazwyczaj w takiej sytuacji. Nad ranem, w nocy ktoś zjeżdża na parking, zasypia, nie zauważa i wjeżdża w pilota na tyle. De facto równie niebezpieczną sytuacją dla nas i dla wszystkich innych użytkowników ruchu jest, gdy wyjeżdżamy z parkingu i włączamy się do ruchu. Ale powiedzmy, że to w dużym stopniu, w większości zależy tylko i wyłącznie od nas, jak my to zrobimy. Ale właśnie jeżeli chodzi o zjazd na parking, to zależy, jak wygląda sytuacja na parkingu. Często ciężarówki stoją w przejeździe i pomimo tego, że ten szwerpas jest wolny, to wciąż nie możemy po prostu przejechać. Parkingi niestety bardzo często są tak skonstruowane, że pomimo tego, że jest szwerpas dla dużych zestawów, to wjazd jest tak skomplikowany, jest kręty, ma latarnie, ma jakieś kamienie poustawiane, ma barierki, że wciąż potrzebujemy dużo czasu, żeby tak perfekcyjnie co do centymetra, nieraz, nie przesadzam, nieraz co do centymetra przejechać pomiędzy tymi parkingowymi przeszkodami, bo ktoś tego nie przewidział. I tutaj chciałam poprosić Was wszystkich, którym zdarza się stawać na szwerpasie z wiadomych przyczyn, żebyście zawsze szybko odjeżdżali, żebyśmy jak najszybciej mogli zjechać z autostrady. Wiem, że piloci, że kierowcy gabarytów nieraz bardzo nerwowo podchodzą, ale to tylko i wyłącznie przez to, że każdy z nas ma kolegę albo miał kolegę, który zginął przez to, że stał na autostradzie, bo szwerpas był zajęty. My po prostu mamy świadomość tego, jak bardzo niebezpieczna jest ta sytuacja. I jeszcze kolejna rzecz. Wiem, że wciąż kierowcy myślą, że gdy już wyjeżdżają z tego szwerpasa, to należy im się pieczątka do wydruku z tachografu na tak zwane, powiedzmy, usprawiedliwienie zerwania pauzy. Jest to kłamstwo, ponieważ stoicie na zakazie. Nie możecie oczekiwać usprawiedliwienia tego, że stanęliście na zakazie. Także niestety, jeżeli będziecie nalegać, przyjeżdża policja i tylko daje mandat.
kurwa wykupić, tak się mógł trochę wyprostować jeszcze trochę kawałek, no. O i teraz jest dobre. Pasuje. Możliwości jak najbliżej krawężnika, tam daleko jest od krawężnika? No tutaj masz do krawężnika jakieś 30 centów, coś takiego. Tak jest dobrze, ci powiem. Garb jest schowany na swoim miejscu. No, siadamy? No. Jestem? To co, jak będzie taki moment ciemniejszy, to byśmy wyskoczyli. No. Możemy iść. Jeszcze bezpiecznie z prawej. Mamy ciemno, nie wiedź. Dawa pięknie. Dawa tak samo. Jeszcze się nie chowaj. To ten znak jeszcze mamy, idź po prostu koniem najlepiej. Z prawej bezpiecznie mamy do tej tam lodówki. Z lewej do znaku i kamienia też. Powolutku możesz się chować. No ja mam tutaj z 20 metrów do przodu, do szpicy, także jeszcze jak będzie tylko możliwość, to musimy dostorować do lewej. No wystarczy. No to jeszcze musimy tak z 6 metrów podciągnąć i możemy sterować. Okej, już jest cała naczepa tutaj w krawężniku, także powoli możemy kręcić do lewa. A czy on tego miejsca tam z tyłu, czy trzeba jeszcze pociągnąć do przodu? No jakby była opcja tak na 10 metrów. No dobra, tu już jednego trzeba wyjebać. No to poczekajcie, może nam to wejdzie. No dobra. Damian, możemy? Czy Afiona? No, możemy? Tak, możemy, jestem gotowy, możemy też tam już sterować do lewa. Powolutku podciągaj. I powoli jedziemy. Jedziemy. Koła są bezpieczne przy krawężniku, jeszcze tylko kita musi nam się przy znaku zmieścić z lewej, ale jest daleko, podciągamy. Wiesz co, mam jeszcze metr dosłownie do szpicy. A no to nie, to nam braknie. No i podjeżdżamy. No to dawaj powoli. I podciągamy powoli. I powoli. Dobra, kita znak minęła. I teraz już powoli osie do prawej. Kręć w drugą stronę, żebyśmy krawężnika nie zaliczyli. Jeszcze kręć. Okej. No jak? Schowani jesteśmy? Tak, schowani. Teraz dopiero dostałem się do krawężnika do lewej. Jesteśmy 20 cm od krawężnika do lewej strony. To dobrze, a powiedz mi, czy szpica jest bezpieczna? Bo nie wiem, czy chłopaki podciągają jeszcze do przodu, widzę maksymalnie. Ja tym wolała się schować do tyłu maksymalnie, wiesz. Tutaj ewentualnie busik za ciebie wiedzie, ale nic więcej. No dobra, a czekaj, a ty będziesz stać za mną, czy nie? Myślałem, nie. A co, chciałabyś?
No to cofnij mnie trochę, żeby to było bezpieczne. Wiesz, chłopaki mogą też wycofać do mnie, no bo to zawsze szpice ktoś by lubi zajebać. Spoko, no to dawaj troszeczkę do tyłu. Tak jak idziesz, spokojnie. Jeszcze kawałeczek, jeszcze za 2 metry, 3 i będzie tyle. No i dobra, tu już nie ma szans, żeby ktoś wjechał. No to super, dzięki wielkie. No i tyle. Powiem wam, że ostatnie 30 km były bardzo ciężkie, żeby tu dojechać. Ale jak na pierwszą noc po świętach, po dłuższej przerwie, to i tak nie było źle. Ale ostatnie kilometry były ciężkie. To co? Teraz spanko. Z pilotem się już umówiłam na prysznic. Jutro. Tutaj jesteśmy na dzikusie, więc tutaj nic nie ma. Ale on powiedział, że będzie jechać do sklepu, a do sklepu się jedzie przez zjazd, na którym jest autohof, to akurat mnie wyrzuci, ja się wykąpię, będzie wracać, to pewnie wstąpi już. Jeszcze raz? No dzięki. Ja jeszcze przejdę na piątkę powiedzieć Pawłowi, żeby raczej sobie cofnął, bo jeszcze ktoś mu wiedzie w to. No ktoś to na pewno stanie. No. Co, koło południa? Wiesz, jak wstaniesz, to po prostu byś mógł to zadzwoń. No to ci napiszę SMS albo coś. No, dokładnie. Dobra. No, Jak coś to do później. no to do później. No, Dzięki. na razie. Paweł, Co? a ty nie wolisz się cofnąć trochę? Bo tu między nami jest taka, wiesz, luka dosyć. Ja tak szpicę schowałam z tyłu, żeby, wiesz, jak ktoś wiedzie, to żeby z impetem nie wjechał od razu na szwerpas, ale teraz między nami jest luka. Dawaj, dawaj, na wprost. Na wprost. Idziesz cały czas na wprost, jest dobrze. Dawaj, jeszcze masz 20 metrów pewnie. Też nie, ja zawsze mamy problem z metrami. W każdym razie na razie jedź. Jest ok, jest cały czas dobrze, jest cały czas dobrze. No, jeszcze tak 2 metry realnie już. No, jeszcze możesz, no i stop. Cześć. No i dobrze jest. No, bo to wiesz, zawsze jak z tyłu jest ten. Zawsze się ktoś będzie próbował wryć za mnie, nie? A tak to już nikt nie wiedzie. Dobra, mieć to. Tobie też, dzięki. Wiecie o co chodzi? O to chodzi, że jak jest z tyłu miejsce na ciężarówkę, to zawsze próbuje się ktoś tam wryć. I ludzie, kierowcy bardzo często mają problem z określeniem odległości i w związku z tym, że to śmigło też poszerza się nagle, to właśnie bardzo często zdarzają się wypadki. Znaczy to nie jest wypadek oczywiście dosłownie, ale no... W swojej karierze, jak 5 lat jeżdżę na śmigłach, to ile widziałam takich sytuacji, że ktoś ciężarówką wyjeżdżając z rajki albo gdzieś z tyłu wjeżdżając w szpicę wjechał. Nie w szpicę, albo w śmigło ogólnie. Nie uwierzę, że jest jakieś miejsce, kurwa. Raz, 2, 3 i 4 chyba. Na dwójce przyjechałam, miałam śmigło też przeharatane, bo ktoś mi właśnie dojechał. Raz to sobie kierowca wyjeżdżał z rajki i tak się wyciągnął i nie ogarnął, że ten słupek tutaj, nie? Chujowo. Ten słupek tutaj z lewej strony to miał całkowicie połamany. Raz dziewczyna też sobie tak zrobiła, że miała słupek aż pogięty cały. Raz był Czech, chociaż to był Ukrainiec, co zrobił to z impetem jeszcze, to jak mu się lusterko złożyło i tak uderzyło w szybę, że szybę mu wybiło i słupek też połamał, także to jest takie niepozorne, ale zdarza się dużo jakichś takich incydentów. To jest problem dla wszystkich. No dobra, co mamy dopowiadać? Idziemy spać i to się liczy. Ha, 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 ha. Dobranoc.